Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Seltos, czyli drugi najchętniej wybierany model marki Kia na świecie, wchodzi do Europy. 1.6 turbo benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, wersja X-Line w kolorze tan beige. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Kia Finance. Zapraszam do oglądania. Nowa Kia Seltos, 4,43 m samochodu, czyli 5 cm więcej niż Kia X-Ceed, 11 cm mniej niż Kia Sportage, ale za to ma większy rozstaw osi od jednego i drugiego, 2,69 m. A to przekładać się będzie na dużą ilość miejsca w środku i spory bagażnik. Nadwozie typu SUV, podniesiony prześwit. No i napędy spalinowe. 1.6 turbo benzyna, 180 koni z automatem 7 DCT, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,8 sekundy. Wersja X-Line w kolorze tan beige. Ładna ta konfiguracja. Cena 167 900 zł brutto. Do tego 3200 zł dopłaty za lakier inny niż biały. Finalna, wiadomo, uzależniona od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Co powiecie na nowego Seltosa? Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście reflektory full LED, system hamowania autonomicznego z wykrywaniem pieszych pojazdów rowerzystów, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, aktywny tempomat z funkcją jazdy w korku, kluczyk zbliżeniowy, felgi aluminiowe 19 cali w kolorze czarnym, kamera 360. A co za tym idzie, obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola, czyli blind spot view monitor. Czujnik martwego pola z opcją korekty toru jazdy, monitoring ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania z opcją zatrzymania w razie ryzyka kolizji. Head-up display, cyfrowy kluczyk 2.0, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, czyli komplet wyposażenia. Zajrzyjmy do środka. Klamki z funkcją Easy Entry. I wykończenie wersji X-Line. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, dwie przednie szyby automatyczne, składanie lusterek. Tutaj regulacja lusterek, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, wentylowany fotel i dwie pamięci fotela kierowcy. Tapicerka wersji X-Line ze skóry syntetycznej. Fotel naprawdę wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, wentylowany. I logo X-Line na oparciu. Fotel regulowany elektrycznie, przednia część góra-dół, cały fotel góra-dół, regulacja kąta nachylenia oparcia, odcinek lędźwiowy i funkcja Easy Lounge, czyli to jest ta funkcja rozkładania fotela do odpoczynku. Jednym kliknięciem, proszę bardzo, się rozkłada. Jednym kliknięciem wróci do poprzedniej pozycji. Tutaj regulacja wysokości świateł, elektryczny, ręczny,
Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, włączenie, wyłączenie systemów kontroli trakcji i asystent zjazdu z góry. Kierownica oczywiście regulowana w dwóch płaszczyznach, góra, dół, przód, tył. Skórzana, podgrzewana, wielofunkcyjna. Tutaj aktywny tempomat, drugi poziom asystenta pasa ruchu, komputer pokładowy, tryby jazdy i multimedia. Cyfrowe zegary, czyli to są te zegary z opcją zmiany grafiki, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Dobra informacja jest taka, że fizyczne przyciski do obsługi multimediów i fizyczne pstryczki do obsługi klimatyzacji. Tutaj indukcyjna ładowarka, auto hold, włączenie, wyłączenie start stopa, włączenie, wyłączenie czujników, włączenie kamery. Dwa uchwyty na kubek, sprytne, bo one wcale nie muszą być uchwytami. I podłokietnik, gniazdo 12V. Miękki, bardzo miękki, nawet bym powiedział. No a tutaj mamy selektor zmiany biegów, czyli tutaj zmieniać będziemy biegi, a tym przyciskiem będziemy samochód uruchamiać. Zajrzyjmy do tyłu. No twardo, ale tu miękko. W zasadzie twardo jest we wszystkich samochodach w tym segmencie. Regulacja szyby i podgrzewany fotel. Skrajne siedziska są podgrzewane, oczywiście. Na skrajnych siedziskach mamy również ISOFIXy, kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia, dzielona 60/40. No i tutaj jeszcze mamy podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, podłokietnik miękki, a tutaj tunel na narty. USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, USB-C do ładowania urządzeń przynośnych, nawiew dla pasażerów z tyłu, tutaj taka półeczka. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do samochodu. Bagażnik i tu mamy 486 litrów pojemności przestrzeni bagażowej. Dwupoziomowa podłoga w tej chwili jest w górnej pozycji, więc po złożeniu siedzeń będziemy mieli płaską podłogę. Pod spodem koło dojazdowe. No i oczywiście opcja obniżenia podłogi, tak żeby powiększyć pojemność bagażnika. Za chwilę poproszę Michała, żeby przytrzymał kamerę, a my tutaj sobie wspólnie zaraz zmierzymy ten bagażnik. Kręcimy? Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika. Mamy metrówkę, całe 8 metrów. I zapraszam. 486 litrów czy 468? 486 chyba, nie? Czekam na podpowiedź tutaj z zaplecza, ale nie wiadomo. 486 litrów. Pomierzmy sobie bagażnik. Na długość przy odchylonej kanapie, bo przypominam, kanapa ma regulację kąta nachylenia oparcia, mamy tutaj 88 cm. Na szerokość mamy 106 cm. Na wysokość do półki to będzie jakieś 40 cm. I w tej chwili też mamy podłogę w górnej pozycji. Po opuszczeniu tejże podłogi do półki mamy 50 cm, czyli zyskaliśmy 10 na wysokość. Przypominam też, że tą półkę oczywiście można wyjąć. I chyba to teraz zrobimy. O, żaden problem. I zobaczcie, jaka nam się teraz tutaj robi przestrzeń. Zmierzmy może na razie tak. 81. Tak? Jest 82 nawet, bym powiedział. Tu na szerokość mamy 102 cm. No 100.
ale przypominam, że możemy też jeszcze tutaj podnieść oparcie, a myślę, że nadal tu będzie wygodnie, jak sobie tak na przykład fotel ustawimy. Więc kilka centymetrów przestrzeni bagażowej tutaj zyskaliśmy. Wracamy do prezentacji samochodu. Tutaj mamy światła cofania. Fajnie, bo te światła cofania są LEDowe i są po obu stronach. Plus pewnie jedno z tych świateł to pewnie będzie światło przeciwmgielne. Zajrzyjmy na tylną kanapę. Na progach ochronne nakładki, sporo miejsca na nogi, dużo miejsca nad głową i szybki rzut na deskę. Fajna ta kierownica, bardzo fajna. Fajnie, nowocześnie, ale zostało trochę przycisków. To jest dobra informacja. No i zagłówki typu mesh. Turbo miękkie i wygodne. Fotel pasażera elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany. Duży zakres regulacji. Logo X-Line i zagłówek. Zregulowany w obu płaszczyznach, przód, tył i góra, dół oczywiście. Pas również z regulacją wysokości. Tutaj mamy nastrojowe oświetlenie, nagłośnienie Harman Kardon, wyłączenie poduszki czołowej i deska. Tutaj też jest ambient, taki przyjemny materiał. No tutaj twardo, ale fajnie to wygląda. Podłokietnik, wróć, schowek. Tutaj też jest nastrojowe oświetlenie. Cyfrowe zegary. Blind Spot View Monitor, czyli obraz z kamer pod lusterkiem jako obraz z martwego pola. Head-up display, czyli wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. 5-calowy wyświetlacz do obsługi klimatyzacji, albo w zasadzie te pstryczki są do obsługi klimatyzacji. A tu mamy tylko takie informacje, chociaż te informacje z tej klimatyzacji też będą nam się tutaj pojawiały podczas regulacji. No ale auto mamy tutaj 3 poziomy automatycznej klimatyzacji. Nawigacja z dostępem do internetu, więc mamy tu również informacje o natężeniu ruchu, ale jakby ktoś bardzo chciał, to bezprzewodowy CarPlay, bezprzewodowe Android Auto oczywiście jest, czyli Google Maps, żaden problem. Głośność lub przez kliknięcie włączenie multimediów, media, setup, czyli wszystkie ustawienia. Motyw ogólny zegarów i motyw okrągły. Indukcyjna ładowarka, auto hold, włączenie, wyłączenie systemu start-stop, włączenie czujników, włączenie kamery. Ta kamera oczywiście też będzie się automatycznie przełączała. Wsteczny, kamera, dynamiczne linie, informacja z czujników. Tutaj również informacja z czujników plus informacja z systemu monitorowania ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania. To są te dwie strzałeczki. Kamera przednia. Jeszcze raz tył. Lusterka mają też tą funkcję opuszczania podczas cofania, tak żeby pokazać krawężnik. To jest oczywiście powiązane z pamięcią fotela. Przy kierownicy łopatki do manualnej zmiany biegów. Lewa łopatka minus, czyli zrzuca bieg niżej. Prawa łopatka plus, wrzuca bieg wyżej. Nowa pozycja, zobaczcie, tutaj mamy drive, a tu jest jeszcze pozycja M. Tak, przez przytrzymanie tego selektora w górę mamy opcję przejścia w tryb manualnej zmiany biegów. Ale ten tryb manualnej zmiany biegów tak naprawdę można też
przejść po prostu klikając plus minus w trakcie jazdy. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi o tryby jazdy, do wyboru Eco, Normal, Sport. Lusterko fotochromatyczne, a tu kamera, która patrzy, czy kierowca patrzy, chociaż powiem Wam, że to jest chyba dobre umiejscowienie tej kamery. W sensie, że ciężko ją zasłonić, żeby straciła kontakt z kierowcą, więc może przez to nie jest aż tak męcząca, żeby innego słowa tutaj nie użyć. Oświetlenie wewnątrz LEDowe, lampka z otwarciem drzwi, to włączenie. O, tak. Zajrzyjmy pod maskę. Jeden 1.6 turbo benzyna, 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8,8 sekundy. Poziom oleju, wlew oleju, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, drugi płyn chłodniczy, płyn do spryskiwaczy i akumulator AGM 60 Ah. Siłowniki pod maską są, wyciszenie również ładne. A tam wersja Business Line w kolorze Volcanic Sand Brown. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się. Kia, movement that inspires.